Cześć, tu Agata z Okiem Plecaczka. Mamy 26 kwietnia 2025, godzina 3:30 i wyruszyliśmy na lotnisko, żeby dzisiaj zacząć naszą marokańską przygodę. Dobra, jesteśmy przygotowani. Na razie zbieramy się powolutku. Celowaliśmy w godzinę 12, mamy 12:14, więc troszeczkę upłynęło tego czasu tu więcej, ale na spokojnie, powolutku, byle do celu dojechać. Przede wszystkim ładna pogoda, 28-9 stopni. Lekki wiaterek, taki chłodzący, można powiedzieć. I startujemy powolutku. Motocykl przygotowany, my przygotowani, jeszcze pamiątkowe zdjęcie zrobimy i lecimy. Jesteśmy po pierwszym tankowaniu. W sumie weszło 24 litry. No i ruszamy. Pierwsza podróż do portu, 134 km. Co prawda jesteśmy na autostradzie, później będziemy zjeżdżać na A7, ale popatrzcie sobie na dzień dobry, jakie widoki tutaj przy Maladze i okolicach Torremolinos. No przepiękne. Tak, zjechaliśmy z autostrady AP7 na drogę A7 i można powiedzieć, nie wiem czy będzie to widać w mapce, jesteśmy nad samym wybrzeżem. Pięknie widokowo, co prawda dalej jest to dwupasmówka, ale tak, po lewej stronie Morze Śródziemne, po prawej stronie piękne domki z widokiem na morze i kontynuujemy dalej podróż w stronę promu. Dotarliśmy do celu, ale Garcias, o ile dobrze wymawiam. Także jesteśmy w porcie. Zobaczymy, jak będzie wyglądała sprawa z promem, jakie to koszty mniej więcej, no i ile trzeba będzie czekać na załadowanie motocykli i odpłynięcie w stronę Tangeru. Ok, zakupiliśmy już bilety, troszeczkę było problemów, no trochę pokrążyliśmy tutaj po tym porcie w Algeciras. Nie ma wyraźnie oznaczonego miejsca, gdzie można kupić bilety. Jeszcze dorwali nas jacyś naciągacze, którzy wyglądali jak obsługa portu. Ostatecznie udało nam się znaleźć, zakupić bilety w cenie niecałych 100 euro. Dokładnie, zobaczcie sami. Brak jest wskazówek, gdzie są kasy na znakach. W każdym razie trzeba kierować się na Ceutę i Estación Marítima. Na drugim rondzie skręcamy w prawo i na lewy pas. I tam jest parking dla motocykli. Uwaga! Na prosto też są parkingi, ale z zakazem wjazdu dla dwóch kółek. No i teraz podjeżdżamy i jedziemy. Masz bilety? Tak. I jedziemy na wjeżdżamy na prom, będziemy zakładać pasy. No i 1,5 godzinki powinniśmy być w Maroku. Ale ogólnie z wszystkich portów, w jakich do tej pory żeśmy wjeżdżali, to Jest najgorzej oznakowany, a dodatkowo obsługa nie mówi po angielsku. wali rybami. Teraz poczekamy, aż załoga nas ustawi. Przypniemy się pasami i idziemy na dek, żeby odpocząć.
I tak obsługa promu przypina pasami nasze motocykle. Tak, jesteśmy na promie. Czekamy na odprawę. Co kupiłeś dobrego? Co? Co kupiłeś dobrego? A, papierki. Jeszcze nie ruszyliśmy. I tak to mniej więcej wygląda. No, zmęczenie niestety daje się już we znaki. No to tak, zostawiamy za sobą Gibraltar i Hiszpanię. I tam w oddali jest Afryka, do której płyniemy. Piękna pogoda. Buźki trochę już nawet spalone po pierwszym dniu. Ale pełen relaksu. Masakra. Czekamy już tutaj ponad pół godziny, wąchając spalinę z tirów, żeby wyjechać z promu. Cześć. Pierwszy dzień za nami. Pierwsza noc za nami w Maroku. Pierwsza noc za nami też w Maroku. No, powiem szczerze, że wypoczęci. Wczoraj jeszcze po 22 tak naprawdę wylądowaliśmy w hotelu. Z promu już tak naprawdę wyjechaliśmy, jak było ciemno, Jako w tankerze. ostatni, Tak, niestety. jako ostatni chyba motocykliści. No, parę sprawdzań na granicy, paszporty, dokumenty motocykli. Dostaliśmy te charakterystyczne karteczki, które trzeba oddać później. One podobno dotyczą tego, że się importuje i eksportuje motocykl na teren i z terenu Maroka. Tak doczytałam, natomiast czy to jest prawda, to nie wiem. W każdym bądź razie no, panowie nie byli zadowoleni, bo no, podczas zjazdu z promu włączyliśmy kamerę, też chcieliśmy zrobić jakieś nagranie i troszkę się do tego doczepili, ale nagrania musieliśmy skasować. Dokładnie, bardzo sprawdzali, pytali nas, czy mamy broń, czy mamy drona. Tak. No i potem się doczepili kamer, że nie wolno kamerować, że nie wolno kamerować ich pracy, nie wolno kamerować przejścia granicznego. Jest to miejsce strategiczne dla nich, dlatego trzeba było usunąć nagrania. No i tyle. Także nie mamy w filmiku jak A jeśli wyjeżdżamy. chodzi o pierwszy nocleg, to zatrzymaliśmy się przed Tetuanem, właściwie już na tak na przedmieściach. przedmieściach Tetuanu, w dość fajnym hotelu. Hotel nazywa się, z tego co pamiętam, Hotel Prestige and Spa w Tetuanie. Bardzo polecam. Tak, tutaj na wjeździe bardzo ciekawa sytuacja. Pan chyba, no, nie pisaliśmy bookingu, że będziemy w 3 motocykle i pan, który nas zobaczył, który zarządzał parkingiem, tak, od razu przekierował nas podziemia hotelu. Garaż tam był. Ala pralnia, ala przechowywalnia jakiś... Były tam jajka i woda. O. Dokładnie. Hotel Prestige! To jajka nie poleciały. Także za chwilkę, jak będziemy schodzić na śniadanie, to spróbujemy nagrać też, jak wygląda parking dla naszych motocyklów. No, bardzo przyjemna sytuacja. Także polecamy hotel. Dokładnie. A teraz krótkie przebitki z tego, jak wygląda codzienna rutyna w podróżowaniu motocyklem. Tak, czyli pobojowisko zamiast pokoju, wielki bałagan i próbowanie spakowania i ogarnięcia tego wszystkiego. Że tak, korzystamy z naszych worków próżniowych, czyli rzeczy już powyciągaliśmy. Odpompowujemy powietrze, no i powoli przygotowujemy się do opakowania. No, pokój jak pokój. Wiadomo, ładujemy też wszystkie akcesoria, które możemy. Może nie wygląda to estetycznie, ale nie o to chodzi w podróżowaniu, żeby było ładnie i schludnie. I jeszcze taka ciekawostka.
Ło. Co prawda mam białe skarpetki, ale... Dzień dobry z Tetuanu. W nocy nie było tego tak ładnie widać, ale mamy górki. Dość ruchliwa ulica jedynie. A tak poza tym to wszystko fajnie, pięknie. Tam chyba będzie widać, o dokładnie, tu na dole mamy takie podziemia i tam znajduje się nasz motocykl. A przy okazji stacja benzynowa, także myślę, że jeszcze się dotankujemy, chociaż dużo tego paliwa nie spaliliśmy. I w sumie przejechaliśmy nieco ponad 200 km, licząc od Malagi tutaj do tego miejsca. Tak jak mówiliśmy wcześniej, no jechaliśmy już nocą, więc troszkę widoków pewno straciliśmy, no ale cel był tylko taki, żeby dojechać tutaj na miejsce. No dzisiaj lecimy w stronę Szafszawanu. Do zobaczenia gdzieś z trasy.